Witam o poranku. Krach na złocie zbliża się. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na samym początku tego materiału zaznaczam, że wszystkie wykresy, które są zawarte w tych treściach, będą pochodziły z dwóch źródeł, z platformy Xstation i z platformy Bloomberga. Krach na złocie zbliża się. Warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na złocie. W ostatnich godzinach doszło tam do wyraźnych, długoterminowych, potężnych zmian, ale zanim oczywiście przejdziemy do złota, warto zobaczyć, jak w ogóle zachowuje się bloombergowy indeks metali przemysłowych i w tym wypadku widzimy bardzo mocny spadek do historycznych minimów i on jest podyktowany tym oczywiście, że stopy procentowe rosną i to właśnie to, co się dzieje na stopach procentowych, jest jednym z głównych powodów tego, że metale przemysłowe zaczynają tak mocno spadać i tendencja spadkowa powinna się wykrystalizować bardziej. I słowo krach na złocie jest moim zdaniem coraz bardziej uzasadnione z powodu tego, że obserwujemy w ostatnich godzinach bardzo mocne tąpnięcie ceny złota. Cena złota przebija i przechodzi przez potężną, gigantyczną strefę wsparcia widoczną na tym wykresie. To jest okolice 1680-1700 dolarów, gdzie przebiega dwuletnia linia formacji podwójny szczyt. Formacja podwójny szczyt stanie się faktem, jeżeli dzisiaj uda się dowieść wybicie na wykres tygodniowy poniżej tej strefy, która jest dodatkowo teraz wzmacniana, widoczną na wykresie średnią dwusecesyjną. To jest dokładnie poziom 1676 dolarów. Więc jeżeli dzisiaj cena złota dowiezie na zamknięciu świecy tygodniowej to wbicie, to naprawdę rynkowi złota będzie groził krach. Formacja techniczna, która jest widoczna na wykresie, czyli podwójny szczyt, jak widać na następnym wykresie, sygnalizuje możliwość spadku nawet w rejon 1300 dolarów, 1200 dolarów, czyli naprawdę potencjał jest ogromny. Widzimy, że konsolidacja na złocie trwała bardzo długo. No i teraz zastanówmy się, co może się dalej wydarzyć, jak rynek obstawiał własnymi pieniędzmi, to co się może wydarzyć i pomocne ku temu jest oczywiście pozycjonowanie się dużych graczy i jak rynek wycenia to na rynku instrumentów pochodnych, na rynku opcji. I w tym wypadku widzimy, że w perspektywie mniej więcej wygasania instrumentu pochodnego do końca 2022 roku przewagę mają ci, którzy kupują opcje put. Opcje put to są te, które pozwalają nam grać, spekulować na spadki, bądź też zabezpieczać się przed spadkami. Natomiast powyżej 3 miesięcy w przód, czyli na wszystkie terminy powyżej 2023 roku, od 1 stycznia 2023 roku, przewagę i to nawet diametralną mają ci, którzy kupują opcje call. Opcje call to są te, które pozwalają nam grać, bądź też spekulować na wzrosty, bądź też zabezpieczają nas przed wzrostami instrumentu bazowego, w tym wypadku złota. Wniosek jest taki, że inwestorzy na rynku instrumentów pochodnych zakładają spadki ceny złota mniej więcej w perspektywie do końca 2022 roku, a od początku 2023 jednak przeważa nastawienie na wzrosty ceny złota. Więc wniosek jest taki, że jeżeli coś się wydarzy na rynku złota, to będzie to miało miejsce wkrótce i prawdopodobnie do końca tego roku tendencja raczej prospadkowa jest obstawiana przez graczy, jako że wiemy, że tutaj na instrumentach pochodnych na złocie dominują zdecydowanie inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy duzi gracze, a nie inwestorzy detaliczni, więc można założyć, że taki jest podział właśnie wśród tych dużych spekulantów, którzy zasiedzieli się na instrumentach pochodnych na złoto, na tych metalach. Więc perspektywy prospadkowe są moim zdaniem bardzo dobrze widoczne i jak skończymy część poświęconą surowcom, pozwolę sobie stwierdzić, dlaczego moim zdaniem tak się dzieje na cenie złota i dlaczego uzasadnione jest słowo i pytanie, czy zbliża się krach na złocie.
Co jest ważne, tego zachowania nie potwierdza srebro. To, że nie przebite jest wsparcie i nawet nie zbliżyliśmy się do wsparcia na cenie srebra, to jest zła wiadomość, szczególnie dla tych, którzy mają długie pozycje na złocie i liczą na to, że złoto cały czas będzie w takim wypadku zachowywało się tak, a nie inaczej jak zachowują się te instrumenty dotyczące indeksu surowcowego metali szlachetnych Bloombergowego. Natomiast kiedy popatrzymy na inne zachowania metali, takie jak miedź, także widać tendencję spadkową. Obserwujemy także spadki na ropie naftowej. Przypominam, ropa naftowa to jest wskaźnik wyprzedzający procesy inflacyjne, więc te spadki cen surowców podczas wczorajszej sesji to jest zła wiadomość generalnie także dla rynku ryzyka. Sam indeks Bloombergowy, ten indeks surowcowy, jak widzimy, ma tendencję do tego, żeby ruszyć znowu w dół, żeby wykonać zakładany zasięg wybicia z formacji szczytowej i oczywiście jest to potwierdzane zachowaniem amerykańskiego dolara, który, jeszcze raz przypomnę, z historycznego powiązania. Jeżeli amerykański dolar się umacnia, występuje presja przeciwko surowcom. Natomiast jeżeli dolar się osłabia, to występuje presja na surowce. I wygląda na to, że to, co się teraz dzieje na amerykańskim dolarze, będzie sprzyjało temu, żeby wystąpiło nawet bardzo dynamiczne wybicie i ruch na wielu surowcach. I teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego uważam, że krach na złocie jest prawdopodobny i że jest ostrzeżenie przed tym, żeby dla tych, którzy mają długie pozycje na rynku złota. Dlaczego? Uzasadnione są tezy o tym, że zbliża się bardzo mocne tąpnięcie na złocie i że tendencja spadkowa na złocie może być kontynuowana. Zacząłem ten materiał od wykresu, który pokazywał, jak zachowują się teraz wszystkie metale przemysłowe względem podwyżki stóp procentowych. No i co się okazało w ostatnich dniach? Implikowana stopa procentowa na rynku pieniężnym bardzo silnie rośnie. I widzimy tutaj to przełożenie teraz tej zachowania implikowanej stopy procentowej, czyli tego, jak rynek pieniężny obstawia, gdzie zawędrują stopy procentowe na przestrzeni następnych tygodni, następnych miesięcy i następnych kwartałów. I widzimy tutaj stopniowe i to nawet w ostatnim czasie dynamiczne podwyższanie tej implikowanej stopy procentowej. Wcześniej nie było wyceniane to, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mogą sięgnąć poziomu 4,50, a jak widzimy tutaj dla marca 2023 roku implikowana stopa procentowa zbliża się już do poziomu 4,5%. Co prawda grudzień jest wyceniany cały czas na 4,24% i są to poziomy generalnie niezmienione, natomiast zwiększa się szansa na dynamiczne podwyżki stóp procentowych już teraz. Rynek wycenia już 30-40% prawdopodobieństwa, że stopy procentowe za tydzień 21 września pójdą w górę aż o 100 punktów bazowych. I to właśnie, że stopy procentowe mają tak dynamicznie iść do góry, to jest moim zdaniem jeden z głównych powodów i ryzyk tego, że długie pozycje na złocie mogą stracić, a krach na złocie może stać się faktem. Więc jeszcze raz podsumowując tą moją wypowiedź, im bardziej implikowana stopa procentowa, czyli przyszła stopa procentowa wyceniana przez rynek idzie w górę, tym gorzej dla długich pozycji w złocie i większe prawdopodobieństwo krachu na złocie. Dlaczego tak się dzieje? Z fundamentalnych czynników. Jeżeli inwestorzy mają do czynienia z dwoma inwestycjami bezpiecznymi, inwestowaniem w obligacje i inwestowaniem w złoto, wybierają obligacje. Dlaczego? Ponieważ obligacje płacą odsetki, a utrzymywanie złota nie płaci odsetek. Jeszcze są koszty przetrzymywania fizycznego złota. Więc oczywiście nie opłaca się w takiej sytuacji trzymać złota, warto trzymać obligacje i to właśnie obligacje, im wyższe są rentowności, czyli rynkowe stopy procentowe, tym gorzej dla złota i to powiązanie jest teraz bardzo, bardzo silne. Dla porównania oczywiście, bo dzisiaj kończymy tydzień, wygasają także instrumenty pochodne, o czym za chwilę będziemy mówić, wrześniowe. Dla porównania także stopy procentowe te implikowane dla strefy euro i tu także widzimy podwyższanie oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych. W grudzień jest już wyceniane prawie na 2 punkty procentowe, 2%, że stopa procentowa wyniesie w strefie euro, więc ten obszar gospodarczy także jest na trajektorii do szybkiego podwyższania stóp procentowych.
I oczywiście jakie będą tego implikacje na rynku właśnie tych obligacji. Jeżeli rentowności pójdą dalej w górę, amerykańskich papierów przebiją poziom 3,50, a nie spodziewam się tego przed środowym Fedem, to oczywiście będzie to zła wiadomość dla tych, którzy mają długie pozycje w złocie i będzie zachętą do tego, żeby krach na złocie wystąpił. Natomiast podobną tendencję widzimy na niemieckich obligacjach. W tym wypadku wyjście na poziom 1,80% będzie oznaczał, że i niemieckie obligacje dyskontują dalsze podwyżki stóp procentowych w skali większej niż wcześniej zakładano. I teraz obserwujmy oczywiście, co się będzie działo na innych klasach aktywów. I teraz należy wspomnieć o tym, że dzisiaj mamy dzień wygasania wrześniowych instrumentów pochodnych po godzinie 16. Może się dziać wiele różnych dziwnych rzeczy, należy być na to przygotowanym. Natomiast myślę, że na amerykańskim dolarze niewiele się wydarzy i parytet to jest idealne miejsce, żeby się konsolidować i czekać na środowy Fed. Dzisiaj poznamy kilka ciekawych danych makroekonomicznych. Ostateczną weryfikację danych o sierpniowej inflacji dla strefy euro. Poznamy także dane o 16 o wskaźniku zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Będziemy je porównywać z tymi danymi dla strefy euro. Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, obserwujmy Bitcoina, czy utrzymuje się pod czy nad poziomem $20,000. Dzisiaj rano jest wyraźnie poniżej $20,000, czyli ryzyko generalnie nie powinno się cieszyć. Indeksy giełdowe spadają. Jestem pod wrażeniem, że wczoraj indeks S&P próbował jednak wybić się poniżej potężnego wsparcia 3900 punktów. Jeszcze raz przypomnę, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna, gdzie mamy Fibonacciego 61,8%, gdzie mamy tą 3-miesięczną linię trendu wzrostowego. I oczywiście jest to poziom niezwykle istotny. Jego przebicie będzie oznaczało, że rynek dyskontuje recesję w skali większej i głębszej niż wcześniej zakładano i oczywiście jest to efekt także podwyżek stóp procentowych i oczekiwań, że podwyżki stóp procentowe zaprowadzą nas w cyklu jeszcze wyżej niż zakładano to tydzień, 2 czy 3, czy nawet miesiąc temu. Więc jestem pod wrażeniem, że indeks giełdowy chce spadać i moim zdaniem jest to zła wróżba dla byków na rynku ryzyka. I co jest ciekawe, spadki indeksów giełdowych nie prowadzą do tego, żeby stopa zysków z indeksu S&P była znacząco atrakcyjniejsza niż rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich i to jest moim zdaniem zła wiadomość dla tych wszystkich, którzy mają długie pozycje na rynku akcji. Zwiększa to szanse oczywiście na pogłębienie tendencji i na wyprzedaż giełd papierów wartościowych na całym świecie. Giełdy w Japonii potwierdzają raczej tendencje spadkowe, więc Europa powinna także rozpocząć negatywnie. Dzisiejsza sesja jest jest specyficzna z powodu tego, że te instrumenty pochodne wygasają. Natomiast fakt, że indeks DAX przechodzi przez poziom 13 000 punktów, to jest zła wiadomość i zachęca do tego, żeby nawrócić do tendencji spadkowej także giełdy papierów wartościowych w Europie. Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, warto także zaobserwować, jaka jest relatywnie coraz większa słabość giełdy włoskiej względem europejskiego odpowiednika. Tutaj ta tendencja jest coraz bardziej widoczna. Jesteśmy na historycznych odchyleniach od średniej i warto także o tym pamiętać. I na tym etapie tego materiału przechodzimy do polskich aktywów, ponieważ dzisiaj poznamy o godzinie 14 inflację core dla naszego kraju. Zobaczymy, czy przebije ona poziom 10%. Widzimy tutaj, jakie są prognozy, jakie jest odchylenie standardowe i będziemy łatwo mogli zweryfikować, czy dane są zaskoczeniem, czy też będą prowadziły do tego, że teza o tym, że szczyt inflacji się tworzy, jest uzasadniona. Te dane będą miały znaczenie także dla Rady Polityki Pieniężnej. Na rynkowych stopach procentowych wróciliśmy wczoraj na dziesiątkach polskich nad poziom 6%, natomiast nie ma większej skali wyprzedaży, to nie jest to samo, co się dzieje na świecie, więc moim zdaniem jest to sygnał rosnącej siły polskich aktywów, a polski złoty cały czas powinien podlegać
pod to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, jako że do Fedu niewiele się powinno dziać na euro-dolarze, więc i prawdopodobnie na euro-złotym i na dolar-złotym niewiele się wydarzy i czeka nas wychładzanie wskaźników i trend boczny. No i ciekawe, co się wydarzy na polskiej giełdzie, ponieważ giełdy na całym świecie spadają, a giełda papierów wartościowych w tym wypadku odbija ładnie od wsparcia 1500 punktów i jeżeli oczywiście doszłoby do ataku na ostatnie maksima, byłby to bardzo dobry dowód na rosnącą relatywną siłę polskiej giełdy. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Jeszcze raz przypominam, dzisiejsza sesja jest wyjątkowa, bo będą wygasane wrześniowe instrumenty pochodne. To ma także znaczenie dla warszawskiej giełdy i końcówka dzisiejszej sesji może być bardzo dziwna i generalnie niemiarodajna względem tego, co się dzieje podczas normalnej, typowej sesji na rynku. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.